Cześć, chciałbym Wam pokazać swój nowy nabytek. Struk Parkside'a bezszczotkowy na popularne akumulatory X20 Team. Bardzo ciekawa konstrukcja. Pod koniec filmu zdejmę te osłony dwie, zobaczymy co jest w środku. Chciałem Wam zaprezentować jego działanie na przykładzie takiej belki, ale chciałem też go porównać z innymi strugami, które posiadam, akumulatorowymi. Konkretnie są to akumulatory Boscha. Ten model GHO 144V. One oryginalnie są na mniejsze napięcie. Ja zrobiłem przejściówki na baterię Parkside'a 20V. Tak wygląda jedna z przejściówek. Ta w zasadzie jest w połowie mojego autorstwa. Górna część jest z internetu, dolna przejściówka na te baterie Performance zrobiona jest przeze mnie. Tutaj jest starszy troszeczkę struk z przejściówką, którą zrobiłem. Ona jest na stałe tam zamontowała, stąd ten termoglut. Zasadniczo wyższe napięcie powinno być szkodliwe dla silnika. Jednak z doświadczenia mogę powiedzieć, że spokojnie ten silnik daje radę. To jest bardzo solidny silnik. Ten struk kupiłem jako uszkodzony. Miał też silnik zepsuty, co się okazało po kilku użyciach dopiero. Odkleił się magnes, w zasadzie był nie do naprawy. W polskim serwisie koszt takiego silnika to między 200-300 zł. Co jest w ogóle bez komentarza, jeśli chodzi o cenę tego struga. Ja zapłaciłem za niego kilkadziesiąt złotych, ale udało mi się na Amazonie znaleźć nowiutki silnik z tego modelu. Z wysyłką z Nowego Jorku kosztował 80 parę złotych. Porównamy te strugi na tej belce. Jeden i drugi. No i ten Parkside'a. Krótki test na sucho. Dosyć głośno chodzi. Prawdopodobnie w środku jest jakiś pasek zębaty. No, ten brzmi bardziej profesjonalnie. Ten moim zdaniem jeszcze lepiej. Ustawię na głębokość 0,5 mm strugania. Przejadę po razie każdym z nich. Później zwiększę tę głębokość i wydam jakąś swoją subiektywną ocenę. Ten strug, jak widać, nie posiada oznaczeń głębokości. Jest narysowana płynna regulacja głębokości. Szkoda, na większości jest to inaczej opisane. Spróbujemy przejechać raz. No, efekt jakiś jest. Głębokość ustawiłem gdzieś na 1/4 skali. Teraz przejadę tym Boschem. Ustawimy go na 0,5 mm. Belkę obrócę, tak żeby bez sęków była. No, jak widać, efekt jest dużo lepszy. Lepiej się nim pracuje. Zobaczymy, ustawię później na maksymalną grubość. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ustawiam maksymalną głębokość. Tutaj jest to 1,6
mm. No i przejdziemy się raz. Dobra. O, teraz jest. Jest moc. Ale się zatrzymał. Po przejechaniu takiego kawałku. Spróbujemy jeszcze, czy to da radę. A i znowu się zatrzymał. Może to być zabezpieczenie baterii przed nadmiernym poborem prądu, bo jak widać od razu się uruchomiło, także nie przegrzało się prawdopodobnie. Silnik się nie przegrzał. Może wolniej trzeba. Jak widać, bardzo ładnie. No, w miejscach, gdzie musiałem zaczynać od nowa, jednak widać wgłębienia. Trzeba by to jeszcze przejechać pewnie z raz na mniejszej głębokości, ale generalnie efekt jest bardzo dobry. Troszkę wolno to szło. Teraz zobaczymy Bosch ustawiony na max. No jak widać, prawdziwy szatan. Robota zrobiona dużo szybciej. Ani razu elektronika nie zatrzymała pracy. No także widać, że starszy sprzęt całkiem daje radę. Trochę przyjrzę się teraz konstrukcji. Jest bardzo ciekawa. Element odciągu wiórów, który można wyjmować. Można regulować także stronę, z której wióry wylatują. Tutaj są zabezpieczenia oraz boczne. I ciekawostka, schowek na klucze. Tak jak mówiłem na początku, zdejmę teraz dwie osłony. Zobaczę coś w środku. A w środku, tak jak mówiłem, źródło hałasu prawdopodobnie, czyli pasek. Na silniku, nie wiem czy widać, jest wentylator. Jak się spojrzy do środka, to widać, że silnik nie jest jakichś imponujących rozmiarów. On gdzieś tutaj się kończy, reszta tu jest wolna przestrzeń. Tutaj mógłby być większy. Na pewno by to wpłynęło na moc. Generalnie interesująca konstrukcja. Kosztuje w sklepie internetowym 279 zł. Można go kupić z cashbackiem. Tam wychodzi jakieś 9 zł, czyli za 270. No ale do tych to i tak nie ma porównania. Jeden z tych kupiłem za 70 zł plus 80, nowiutki silnik. Ten kupiłem za jakieś 120 zł. Przejściówki w zasadzie mam gratis, bo je sam wykonuję. Baterię też mam.
No i jak widać, mają większą moc. Jest prędkość nominalna 13 000 obrotów na minutę, ale to jest przy napięciu 14,4 V. Nie wiem, jakie by było przy 20. Ten ma, tak jak tu jest napisane, 14 000 obrotów przy 20 V. No ale elektronika w pewnych momentach nie pozwala mu działać. Te są nie do zatrzymania.